Dzień dobry wszystkim. Dobry. Część już Ze się słonecznego Wiednia. Część się już z nami widziała chwilę wcześniej, więc Tak, mieliśmy specjalnie odcinek offline'owy i do tego wrócimy, bo mamy de facto problem z wczorajszym programem wieczornym, ale to myślę na końcu omówimy, a teraz sobie, słuchajcie, przejdziemy do wiadomości, bo są, myślę, że dosyć ciekawe. Zaczynamy od informacji na temat, który już zapowiadaliśmy, czyli bieda ruble mają uratować rubla, czyli te ruble, które kraje afrykańskie mają płacić za zboże, głównie za pszenicę, mają ratować rosyjskiego rubla. I co zostało tutaj podpisane i wymyślone? Prezydent Rosji Władimir Putin nakazał przeniesienie części transakcji za dostawę produktów rolnych za granicę w rublach. Rząd musi określić w ciągu miesiąca, do których produktów taka procedura będzie miała zastosowanie. Dekret prezydencki został opublikowany na portalu informacyjnym i wszedł w życie 8 sierpnia. Jak wynika z dokumentu, banki będą otwierać specjalne rachunki na wniosek zagranicznych wnioskodawców. Pieniądze zostaną zaksięgowane w walucie obcej, czyli w juanach, a następnie bank przekaże równowartość kwoty w rublach na rosyjskie konto specjalne. Potem środki trafią do sprzedawcy. W marcu 2022 roku Związek Eksporterów Zbóż zwrócił się do Banku Centralnego o wypracowanie możliwości płacenia za dostawy zboża za granicę w rublach. W lipcu 2023 roku wicepremier Wiktoria Abramczenko ogłosiła pracę nad dekretem o płatności za produkty rolne w rublach. No i teraz mamy finalizację tych prac. jakieś słowa komentarza? Myślę, że to jest chyba jasne. Dużo o tym mówiliśmy, że to czeka. W mojej ocenie nie zmieni to w żaden sposób kursu rubla, natomiast będzie dosyć dużym utrudnieniem dla krajów afrykańskich. W tym momencie 3 się zgodziły. We 2 stacjonują oddziały Wagnera. No i tak to pewnie będą następne również się zgadzać. Natomiast i ceny, przez to, że będą takie rozliczenia, wzrosną dla tych krajów, no jak i również jest to spore utrudnienie. Okej, to teraz może ja z informacją o tym, że państwo przejmie 240 000 hektarów. Oczywiście państwo, mówimy o Rosji. Prokuratura Generalna ma zamiar przekształcić majątek Andrieja Korowajko, założyciela kompleksu rolnego Pokrowski, w dochód państwa. Chce go wchłonąć. Skonfiskowane zostanie około 50 organizacji, działek o łącznej powierzchni 240 000 hektarów, o łącznej wartości, słuchajcie, 67,8 miliarda rubli oraz inny dodatkowy majątek. Prokuratura twierdzi, że Korowajko wykorzystał swoje oficjalne stanowisko do nielegalnego wzbogacenia się. Jego stanowisko nie pozwalało na prowadzenie działalności gospodarczej, a taką prowadził. Korowajko i jego partner kupili działki w obwodzie rostowskim i kraju krasnodarskim. Ziemię przekazali gospodarstwom rolnym, a dochód z działalności wykorzystywali na zakup fikcyjnych projektów, tworząc właśnie Pokrowski. Sprawa naruszeń w pracy projektu Pokrowski została wszczęta w 2021 roku, a Korowajko i jego partner są poszukiwani za wymuszenie. Pomimo tego kontrolują spółkę z zagranicy. Agroholding Pokrowski zaczynał jako zakup gruntów i uzdrowiska w 2000 roku, rozszerzał swoją działalność poprzez przejmowanie zakładów mięsnych i tak dalej. Konflikty z innymi przedsiębiorcami i problemy kredytobiorców skomplikowały sprawę. Beneficjenci są poszukiwani za przestępstwa finansowe i są obecnie na międzynarodowej liście poszukiwanych. I teraz tak, żeby sobie uzmysłowić, powierzchnia 240 000 hektarów odpowiada mniej więcej obszarowi stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych albo terenowi porównywalnym z powierzchnią całego Luksemburga w Europie. To obszar, który by mógł pomieścić kilka miast, pól uprawnych, lasów i innych terenów. No a jeżeli chodzi o kwoty, no to mamy do czynienia z bardzo dużym holdingiem wciągniętym do państwa za przekręty. I to jest tak, że po prostu pewnie stracił kryszę, prawda? Bo myślę, że to było robione pod
pod zezwoleniem kimś się naraził i został pozbawiony majątku. Chcieliśmy jeden wpis, żeby uzmysłowić, jak działa taka właśnie krysza od państwa, że możesz taka mafijna struktura. Potężne majątki, warte miliardy rubli, ale jeżeli się naradzisz, to zabiorą ci kompletnie wszystko. Nie? Więc to tak, żeby... Przestajesz istnieć, tak? Tak. I a propos oligarchów, mam jeszcze jedną informację. Agent FBI pomagał oligarchom obejść sankcje. Były szef nowojorskiego kontrwywiadu FBI, Charles McGonigal, prowadzi negocjacje dotyczące przyznania się do winy w sprawie rosyjskiego miliardera Olega Deripaski. O Deripasce wspominaliśmy kilkukrotnie na tym kanale. Tak donosi CNN. McGonigal został zatrzymany w styczniu tego roku i oskarżony o łamanie sankcji, spisek oraz pranie brudnych pieniędzy związanych z pracą dla Deripaski. Prokuratura twierdzi, że McGonigal rozpoczął pracę dla Deripaski po odejściu z FBI w 2018 roku. Oskarżono go również o współudział z byłym rosyjskim dyplomatą Siergiejem Szestakowem w próbie zniesienia sankcji na rzecz Deripaski oraz badania konkurenta miliardera. Akt oskarżenia stwierdza, że za te działania otrzymywał wynagrodzenie przez struktury fasadowe. Wcześniej McGonigal zaprzeczał wszystkim zarzutom, jednak sędzia ogłosiła, że były agent FBI może zmienić swoje stanowisko i przyznać się do winy. Rozprawa w tej sprawie planowana jest na przyszły tydzień. McGonigal jest oskarżony również w innej sprawie o przejęcie $225 000 od byłego albańskiego oficera wywiadu, który pracował dla chińskiej energetycznej firmy. Więc mamy agenta FBI, który współpracuje z rosyjskimi oligarchami, najprawdopodobniej z albańskim oficerem wywiadu, który pracuje dla Chińczyków, więc tam jeszcze może być jakieś powiązanie mafijne z Albanią. Więc no, pan agent FBI poczuł pieniądz i po zakończeniu kariery bardzo się zaangażował we wsparcie wszystkich takich nielegalnych sytuacji. Paweł, oddaję ci głos. Tak, słuchajcie, teraz coś, na co przynajmniej część czekała, czyli informacje na temat rosyjskiego budżetu, jak to wygląda. Mamy na ten moment informacje z Ministerstwa Finansów i szacunki tego ministerstwa. Ja przypominam, że te szacunki to nie są dane ani kasowe, ani memoriałowe. To są szacunki, które minister mówi, że mniej więcej tyle zrobili i one mogą według ministerstwa w każdym momencie ulec zmianie. No niemniej należy je podać i tu będzie też, prosiliście o jakiś krótki komentarz, a więc również się pojawi. Ministerstwo Finansów informuje, że wielkość dochodów budżetowych za 7 miesięcy 2023 roku wyniosła 14,5 biliona rubli i jest to mniej o 8% niż w zeszłym roku. Przychody z ropy i gazu wyniosły 4 biliony rubli i spadły o 41,5%. Natomiast bardzo dobre wyniki osiągnęły dochody spoza wydobycia ropy i gazu, które wyniosły 10 bilionów rubli i wzrosły o 20%. Złośliwi jednak zauważą, że poziom wzrostu tych dochodów ściśle wiąże się z ponad 20% wzrostem dochodów z VAT-u. Tu mieliśmy 20,5%, co może sugerować, że w Rosji mamy inflację, która przekracza 30%. No ale to pewnie o czym próbowaliśmy mówić. Tak, no tu mamy taką zależność, ponieważ jeżeli spojrzymy na dane z eksportu rosyjskiego, to tam mamy wszędzie, na każdym produkcie prawie że spadki, oprócz ropy i gazu, również na innych produktach, a więc ten wzrost dochodów głównie jest związany ze wzrostem cen produktów na rynku krajowym i importowanym. Więc tak mówiąc pokrótce, wszystko co wysyłają i na czym zarabiali mają spadki, a jednak dochody w budżecie rosną ze względu na, na co mogą rosnąć. Tak jak u nas. Pamiętacie, jak była u nas podwyżka i nagle budżet nasz puchł ze względu na wpływy z VAT?
No to tam jest dokładnie tak samo, tylko o tym nie informują. Oficjalnie jest dalej tam między 3 a 4. Część ekonomistów oczywiście informuje o tym, tak, to nie jest też tak. Według wstępnych szacunków wielkość wydatków budżetu za 7 miesięcy 2023 roku wyniosła 17,5 biliona rubli. Deficyt zatem w okresie styczeń-lipiec wyniósł 2,817 biliona rubli. W samym lipcu deficyt wzrósł o 220 miliardów rubli, natomiast przypomnijmy, że według Ministerstwa Finansów w czerwcu budżet zanotował niewytłumaczalną nadwyżkę budżetową ponad 800 miliardów rubli. Dzięki temu powrócił poniżej progu planowanego deficytu, który ma wynieść w tym roku 2,9 biliona rubli. Warto zauważyć dwie rzeczy, o których sobie już powiedzieliśmy, że eksport za pierwsze półrocze jest dokładnie o 50% niższy od 2022 roku, a wpływy pozasurowcowe to tak naprawdę wyższy VAT od drożejących produktów. I jeżeli tutaj interesuje Was ten temat, to prośba o lajki i łapki pod dzisiejszym cepem. Jeżeli się pojawi 200 takich łapek, to znaczy, że temat jest na tyle interesujący, że zrobimy dodatkowy materiał, tam będzie troszeczkę więcej danych, no i też dodatkowy nasz komentarz, jak to się może przedstawiać, jeżeli chodzi o następne pół roku. Tak jest, a jeżeli chodzi o inflację i tego, czego nie widać, no to słuchajcie, zgodnie z przewidywaniami władze szykują się do wprowadzenia regulowanych cen żywności w Rosji. Po co to robić, skoro inflacja jest bardzo niska? Ale słuchajcie, Ministerstwo Przemysłu i Handlu postawiło sieci handlowe w stan gotowości na ewentualnie nagłe wzrosty cen spowodowane osłabieniem rubla, o czym mówiliśmy. Taka instrukcja padła podczas spotkania z przedstawicielami handlu detalicznego, które miało na celu zrozumienie prognoz i oczekiwań sieci w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej. Jedno ze źródeł podkreśla, że wzrost cen towarów kluczowych dla społeczeństwa jest możliwy już we wrześniu w związku z osłabieniem rubla, więc zbliżamy się. Chociaż ceny cały czas rosną, ale będą rosły jeszcze bardziej. Ministerstwo Przemysłu i Handlu podkreśliło, że w miarę możliwości nie spodziewa się gwałtownych zmian. No oczywiście oni się nie spodziewają. Niemniej jednak przewiduje się, że ceny skupu ulegną zmianie, gdyż rosną koszty firm na materiały eksploatacyjne, sprzęt, części zamienne, co jest efektem dewaluacji rubla. No i oczywiście, o czym mówimy od co najmniej pół roku, teraz już mamy potwierdzenie w Ministerstwie Przemysłu i Handlu rosyjskiego. Tu ważna informacja. Ministerstwo Rolnictwa jest otwarte na ewentualną regulację cen w tym kontekście, czyli potwierdza się tytuł. Wcześniej ogłoszono, że regionalne i federalne sieci handlowe podejmą się, znowu w cudzysłowie, dobrowolnie ograniczenia marż na towary społecznie ważne. Wsparcie dla takiego podejścia pozwala utrzymać korzystne połączenie kosztów i jakości towarów na rynku konsumenckim. Osłabienie rubla w stosunku do dolara jest głównym czynnikiem wzrostu cen. To prowadzi do wyższych kosztów importowanych towarów, surowców, co ma wpływ na cenę produktów krajowych. No i im bardziej będzie się rubel osłabiał, tym będą musieli przedsiębiorcy, rolnicy zapłacić więcej za półprodukty, pasze, jakieś części do maszyn i tak dalej. No i to się musi przełożyć, nawet jeżeli produkt jest produkowany w Rosji, a nie importowany, bo te importowane, no to od razu zostaną, wiecie, ceny podwyższone. Tak, te wszystkie, które są produkowane w kraju, ale wymagają globalnego łańcuchu dostaw, no też będą rosły i to jest oczywiste wręcz i my o tym mówimy od kilku miesięcy, dlatego wrzucamy te informacje o osłabieniu się rubla, bo wpływy z ropy, gazu, owszem, będą troszeczkę budżet ratowały, ale to wszystko zostanie przepchnięte i przesunięte na konsumenta i odbiorcę końcowego. Paweł, masz coś do dodania? Nie. Okej, to w tym momencie warto by było wrócić do tematów z wczoraj i dziś, bo nie wiem, czy chcesz mówić? Bo ja mogę mówić. Tak, mów. Dobra.
Bo nie wiem, czy część z was ogląda nasze te wtorki takie satyryczne, natomiast ci, co oglądali, to wiedzą, że zostało wideo zbanowane przez YouTube'a. Zazwyczaj dzieje się tak od kilku tygodni, że co wtorek mamy problemy z tymi wideo. Nie wiemy, czy używamy jakichś niecenzuralnych, zakazanych słów, czy to chodzi o jakieś wideo, które wklejamy, czy fragmenty muzyczek i tak dalej, ale za każdym razem jest z tym problem. Zazwyczaj trwa to kilka minut i udaje się zrobić odwołanie. Natomiast do dnia dzisiejszego, czyli już kilkanaście godzin, wideo nie zostało zweryfikowane i nie jest odblokowane. My spróbujemy dzisiaj o godzinie 18, ja go ściągnę, zmienię opis, zmienię obrazek i spróbujemy go wrzucić. Ja sobie już nawet obrazek przygotowałem dla tych, którzy mnie widzieli na Twitterze, no to widzieli obrazek, ja go pokażę teraz. No dobra, niech będzie w tle. Jeżeli zobaczycie taki obrazek, to jest to zbanowane wideo. Radzę sobie go opuścić jak najszybciej, ze względu na to, że nie wiadomo, jak ono długo będzie. Ja spróbuję go przyciąć, żeby algorytm go nie uznał za te samo, ale zobaczymy, co dalej. Paweł, coś masz do dodania? Tak, że przez tą całą sytuację nie puściliśmy jednej rzeczy, czyli kącika walutowego, który zapowiadałem. Ten kącik walutowy myślę, że będzie jutro i będzie na ten temat informacja, bo rano jak gdyby dyskutowaliśmy, co zrobić z tym wczorajszym i to nam zajęło chyba za dużo czasu. No jeszcze problemy z mikrofonem miałem. Tak, jeszcze tam jakieś problemy mieliśmy techniczne, nie wiem dlaczego. W każdym bądź razie, no tutaj prośba, jeżeli okaże się, że ta sytuacja się będzie powtarzać, no to pojawi się jakaś tam ankieta, gdzie będziemy was prosić o to, co mamy robić dalej, czy to ma być, nie wiem, tylko te wideo w przyszłości dla patronów, opiekunów, tudzież jakieś inne propozycje damy. Wypowiecie się i zrobimy tak, jak zaproponujecie, bo nie chcemy mieć sytuacji, że za każdym razem nam to jest zdejmowane, blokowane, my się odwołujemy, to trwa i tak dalej. No chyba, żebyśmy mieli te 100 000 subów, do czego was zachęcam, no wtedy będziemy mieli własnego opiekuna i to jest szybsze i tyle filmów nie jest blokowane przez algorytmy, bo jest możliwość bardzo szybko odwołania się. Natomiast no będziemy musieli jeszcze na te 100 000 przynajmniej kilka tygodni poczekać. Kilka miesięcy może. No kilka tygodni, tak. Musimy was zmobilizować. Tygodni. A sytuacja wygląda tak, że nie wiem, kto oglądał dzisiejszego naszego live'a z zakulis, to wie, że ja mówiłem tam, że takie przygotowanie tego humorystycznego odcinka to jest nasz najbardziej czasochłonny program. Tak naprawdę się siedzi nad tym. Ja siedziałem ostatnio chyba 16 godzin, bo próbuję się robić jakieś animacje, jakieś clipboardy, takie wiecie, z statystykami i tak dalej. Nie jesteśmy zawodowcami, nam to zajmuje trochę czasu, szukanie w ogóle jakichś śmiesznych kontekstów. Jest to bardzo czasochłonne, jeżeli to będzie tak wyglądało, że to będą nam banować, no to co, no to po prostu odpuścimy sobie albo przerzucimy to, nie wiem, na jakieś zamknięte tematy. No bo, wiesz co, nie uprzedzaj, no tak jak rozmawialiśmy rano, tak? Trzeba ankietę zrobić i zobaczymy, co sobie zrobimy. Sobie zadecydujemy, nie? tak? Nie uprzedzajmy tak, że coś narzucimy. Tak. To słuchajcie, to tyle. Słyszymy się jutro. Ja jutro będę, podejrzewam, że w innym kraju, więc żegnam dzisiaj Wiedeń. No i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.